W dzisiejszym odcinku kryptoogłoszeń wspomnimy o wydłużeniu Litecoina. Opowiemy o kolejnym tokenie fanów powstałym na Xcat oraz poinformujemy o otwarciu nowego serweru Discord Tencent Inner Circle. Witam Was serdecznie na kanale Kryptoogłoszeń, przed nami kolejna dawka informacji. Jeżeli materiał uznacie za wartościowy, zachęcam do lajka, subskrypcji, komentarza, tylko jeszcze przypomnę, że nie znajdziecie tutaj porad inwestycyjnych, bo takie należy udać się do specjalisty, my tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie, tak więc nie przedłużając, zaczynajmy. Partner Ripple Tranglo uruchomił płatności transgraniczne w Malezji. Liczba transakcji firmy w czasie rzeczywistym stale rośnie i oczekuje się, że do 2025 roku wzrośnie ona 3,5-krotnie. W artykule załączonym do tweeta przeczytacie o ekspansji Tranglo w regionie APAC. Na blogu Waves pojawił się najnowszy wpis przedstawiający ten ekosystem i projekty w nim działające. Dodatkowo w artykule zostało obalonych 6 powszechnych mitów. Osoby zainteresowane link do artykułu znajdą w opisie filmu. W ciągu zaledwie 1,5 roku Litecoin spiął się w rankingach płatności, stając się drugą najpopularniejszą kryptowalutą na BitBay. Litecoin był użyty w 27% wszystkich zakupów. Więcej szczegółów o sukcesie Litecoina znajdziecie w artykule na stronie Binance.com. Binance rozdaje 10 kart podarunkowych o wartości $10 w tokenach Chiliz z okazji Football Fever 2022. Aby wziąć udział w konkursie należy odebrać swój paszport NFT pod wskazanym linkiem, obserwować profile Binance Fan Token oraz Chiliz na Twitterze. Dodatkowo należy podać dalej tweeta i wskazać wspieraną drużynę. Informujemy, że swapy między Manson a Mumbi Network i innymi łańcuchami są teraz ponownie otwarte. Manson zaprasza wszystkich do korzystania z usług swojego partnera Stellar Swap w celu wymiany tokenów XCUSDT na dowolne kryptowaluty. Celo informuje, że Vana.com oferuje nowe doświadczenia związane z danymi. W Vana.com każdy jest twórcą i przekazuje kontrolę nad swoimi danymi z powrotem w ręce użytkowników. Vana.com według Celo jest miejscem, gdzie zasoby cyfrowe użytkowników mogą swobodnie żyć, bawić się i prosperować. Kolejny token fanów jest już dostępny na Xcat. Najnowszy token został stworzony dla fanów Lulu99. Widzowie Lulu mogą handlować tymi tokenami oraz zbierać nagrody za oglądanie treści na kanale wspomnianej autorki. Everdome życzy swojemu partnerowi Tencent niesamowitego nowego roku. Everdome wspólnie z Tencent przygotowuje wspaniałe rzeczy na 2023 rok. Te działania zapowiadają niezwykle ekscytujący przyszły rok dla obu projektów. Synapse zauważa, że umiejętne zarządzanie projektem jest szczególnie ważne, zwłaszcza w okresie bessy. Synapse również przypomina, aby twórcy odpowiednio zabezpieczyli swoje tokeny przed zrzutem. W tym celu projekty mogą zastosować rozwiązania chroniące przed botami stworzone przez Synapse. Serwer Discord Tencent Inner Circle jest już otwarty. Wspomniany serwer jest przeznaczony wyłącznie dla właścicieli Tencent GLP Genesis NFT. Link do serwera Discord znajdziecie w opisie filmu. Crypto.com informuje o awansie Erika Anzaniego na stanowisko prezesa i dyrektora operacyjnego. Anzani w nowej roli będzie nadal napędzał rozwój i innowacje w Crypto.com. Metashotter nawiązuje partnerstwo z Prom. Prom wkrótce rozpocznie wyświetlanie NFT Metashotter. Jeżeli ekscytują Cię tokenizowane aktywa świata rzeczywistego zwane jako RWA, to Chainlink Tech Talk jest dla Ciebie. Wysłuchaj, co zdaniem pionierów tokenizacji aktywów Web3 jest potrzebne, aby doprowadzić do przyjęcia na dużą skalę RWA w łańcuchu. Link do nagrania Chainlink Tech Talk znajdziecie w opisie filmu. Wiemy, że wśród naszych widzów jest wielu fanów podcastów, więc informujemy, że podcast Bipro Talks jest już dostępny w Apple Podcast. Recovery Plus zapoczątkowuje nową erę DeFi na EOS. Recovery Plus będzie służył jako portal bezpieczeństwa cybernetycznego i program szybkiego reagowania na incydenty. Ten innowacyjny program dodaje warstwę ubezpieczeniową dla krypto użytkowników korzystających z popularnych protokołów sieci EOS. Blueberry Protocol dołącza do Chainlink Build, aby przyspieszyć wdrażanie swoich zautomatyzowanych strategii LP. Projekt Blueberry zobowiązał się do wykorzystania 3,5% całkowitej podaży tokenów jako zachęty ekonomicznej dla dostawców usług Chainlink. W swojej najnowszej analizie Glassnode informuje, że zarówno krótkoterminowi inwestorzy, jak i długoterminowi odnotowują coraz większą stratę z tytułu hodlowania bitcoinów niż kiedykolwiek wcześniej. Spadek kursu bitcoina poniżej ostatnio widzianych 2 lata temu poziomów generuje kolejne straty dla inwestorów, którzy kupili bitcoina w ostatnich miesiącach. Jak wynika z najnowszych danych on-chain od Glassnode, na dzień 26 grudnia ilość bitcoinów, które generują stratę dla STH wynosi 1 889 585 sztuk. Jeśli chodzi o sumę bitcoinów trzymanych na minusie przez LTH, to jest ona obecnie na poziomie 6 057 858 bitcoinów. Co więcej, jest to rekordowy poziom pod względem procentowej podaży bitcoina. Od razu zwróćmy jednak uwagę na fakt, że wykorzystane przez Glassnode narzędzie nie obejmuje swoim badaniem bitcoinów posiadanych na giełdowych portfelach.
Od dawna prowadzona dyskusja, czy dołek na Bitcoinie mamy już za sobą, pozostaje wciąż nierozstrzygnięta, aczkolwiek wiele wskazuje na kolejne spadki. Niektóre wskaźniki wskazują na dobiegający do końca rynek niedźwiedzia. Jednak z drugiej strony część analityków spekuluje, że największe spadki kursu Bitcoina dopiero mają nadejść. Dość mocno oczekiwanym poziomem jest poziom $10,000, co część analityków przewiduje zobaczyć w pierwszym kwartale 2023 roku, argumentują swoją prognozę tym, że w ostatnich tygodniach trend boczny cechował się prawie zerową zmiennością, a teraz może dobiec końca wraz z nowym rokiem. Z drugiej strony jest również spora część analityków oraz inwestorów, którzy wierzą w odbicie pierwszej kryptowaluty i powrót do rekordowych poziomów z okresu listopada 2021 roku. Trzeba tu zwrócić uwagę na fakt, że Bitcoin wciąż ma przestrzeń na spadek, ponieważ kurs nie przekroczył progu 80% od ATH, który byłby analogiczny dla poprzednich rynków niedźwiedzia. Fidelity Investment złożyło właśnie w Stanach Zjednoczonych wnioski o rejestrację znaków towarowych dla wielu produktów i usług z rynku Web3. Chodzi m.in. o kwestie związane z NFT i Metaverse. Jednym z kluczowych obszarów zainteresowania firmy wydaje się być dziś Metaverse. W praktyce ma chodzić o różne kwestie dotyczące m.in. funduszy inwestycyjnych czy emerytalnych. Do tego mogą dojść usługi płatnicze oparte na technologiach związanych z Metaverse, handel cyfrowymi aktywami oraz wirtualny portfel walutowy. Dodatkowo Fidelity zaznacza, że może zaoferować usługi edukacyjne w Metaverse w postaci prowadzenia zajęć, warsztatów, seminariów i konferencji z zakresu inwestycji oraz z zakresu marketingu usług finansowych. W planach firmy jest uruchomienie internetowego rynku dla kupujących i sprzedających media cyfrowe, a mianowicie niezmienne tokeny. Jak na razie nie podano jednak większej liczby szczegółów na ten temat. Najnowsze zgłoszenia Fidelity pokazują, że firma nie przestraszyła się trwającej obecnie bessy, wręcz przeciwnie, chce zwiększać swoją ekspozycję na rynek aktywów cyfrowych i ofertę dotyczącą Web3. Jednocześnie eksperci firmy apelują o stworzenie odpowiednich regulacji rynku. Warto również dodać, że w październiku Fidelity postanowiło jednocześnie powiększyć swój zespół do spraw kryptowalut, zatrudniając aż 100 nowych pracowników. To o tyle zaskakujące, że mniej więcej w tym samym czasie wiele firm z rynku blockchain poszukiwało oszczędności i zwalniało swój personel. Bitmining ogłosił wczoraj, że w wyniku cyberataku skradziono łącznie $3 miliony. Zgłoszono, że $700,000 skradzionych funduszy pochodziło od inwestorów indywidualnych, a $2,3 miliona to aktywa korporacyjne. Chociaż oficjalne oświadczenie zostało wydane wczoraj, Bitmining powiedział, że naruszenie bezpieczeństwa miało miejsce 3 grudnia. W oświadczeniu firma stwierdziła, że siły bezpieczeństwa w Shenzhen, w Chinach, zostały poinformowane o sytuacji, a lokalne władze wszczęły dochodzenie. Pomimo cyberataku Bitmining nieprzerwanie kontynuuje świadczenie usług puli wydobywczej. Z drugiej strony firma ciężko pracuje, aby odzyskać skradzione środki. W 2022 roku w wyniku cyberataku skradziono $miliardy funduszy w branży kryptograficznej, zwłaszcza w sektorze DeFi. Naruszanie bezpieczeństwa jest jedną z najważniejszych przeszkód, z jaką zmaga się branża krypto. To również jeden z powodów wahań inwestorów instytucjonalnych przed wejściem w przestrzeń krypto. Zauważono, że oparty na sieci Avalanche First Finance oraz portfel kryptowalutowy BitKeep odnotowały straty w wysokości odpowiednio $12 milionów i $8 milionów w wyniku cyberataku związanego z ostatnimi wydarzeniami hakerskimi DeFi. Caroline Ellison zeznała przed sądem, iż wiedziała, że to, co robi w obrębie prowadzonej przez siebie spółki, jest nielegalne. Dostarczała ona m.in. wprowadzające w błąd sprawozdania finansowe wraz z dyrektorem generalnym giełdy FTX, samym Bankmanem-Friedem. Te zaś miały formę bilansów kwartalnych, ukrywały one zakres pożyczek Alamedy oraz $miliardy w pożyczkach udzielanych przez tą spółkę. Była dyrektor spółki Alameda Research zeznała w sądzie, że miała świadomość czynów, jakie popełniała. Caroline Ellison wyraziła skruchę przed Sądem Okręgowym Stanów Zjednoczonych. Przeprosiła za to, co robiła, jednocześnie przyznając się, iż miała świadomość tego, że jest to złe. Zapytana o to, czy wiedziała, iż podjęta przez nią praktyka była nielegalna, odparła, że tak. Kobieta ta wraz ze współzałożycielem FTX, Garem Wangiem, przyznali się do podstawionych im zarzutów federalnych w zeszłym tygodniu. Z kolei były dyrektor generalny upadłej giełdy został przewieziony z aresztu na Bahamach do Stanów Zjednoczonych, gdzie zwolniono go za kaucją w wysokości $250 milionów. To tyle z informacji, które dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Jeżeli materiał znajdziecie zawartościowy, zachęcam do lajka, subskrypcji i komentarza. Dziękuję Wam za uwagę, życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!